Witam Państwa bardzo serdecznie na trzecich już warsztatach dla samorządowców naszego projektu Co-Mobility, Co-Designing Inclusive Mobility. Bardzo się cieszę, że dzisiaj się spotykamy z Lublina, gdzie gości nas Szymon Choroszewicz, nasz partner z Urzędu Miasta Lublin. Jesteśmy w naszym projektowym składzie tutaj. Ja chciałabym chwileczkę zacząć i wprowadzić na nowo Państwa może w prace projektowe i zaktualizować, na jakim jesteśmy etapie. Podejrzewam, że część z Państwa już miała okazję uczestniczyć we wcześniejszych edycjach naszych warsztatów dla samorządowców, ale część z Państwa pewnie jest tutaj po raz pierwszy, dlatego pozwolę sobie wrócić do pytania, które stoi u samego początku, u samych podstaw projektu Co-Mobility. Zadaliśmy sobie takie pytanie, co by było, gdyby ludzie cenili takie sprawne, bezpieczne i ekologiczne poruszanie się po mieście bardziej niż posiadanie własnego auta. I to pytanie przyświeca nam od samego początku. Raz na jakiś czas staramy sobie je przypomnieć, bo łatwo się zgubić w tych skomplikowanych badaniach, które prowadzimy. I rzeczywiście to jest clue i sedno naszych badań, które wyglądają tak. To jest schemat, który pomaga nam sobie zobrazować i zwizualizować, jak te wszystkie elementy procesu badawczego chcielibyśmy ze sobą połączyć. Państwo nie muszą wiedzieć dokładnie, co tam jest, natomiast ważne jest dla nas to, żeby Państwo uświadomili sobie i jeszcze raz przypomnieli, że nasz projekt składa się z takich dwóch elementów, filarów. Pierwsze to jest współpraca z samorządami, z innymi interesariuszami, którzy mają wpływ na to właśnie, jak ludzie się przemieszczają po mieście. I to są te work packages 1, 2 i 3. Sercem tego całego procesu są tak zwane City Labs i dzisiaj trochę o tym będziemy mówić. Jest z nami Wika, Magda i Marta. I to jest ta przestrzeń tego warsztatu i tego cyklu warsztatów z samorządowcami, podczas którego my się wymieniamy wiedzą, uczymy się od siebie nawzajem, dzielimy doświadczeniami i to jest również dla nas bardzo cenne jako zespołu. Mam nadzieję, że dla Państwa również jest to trochę inspirujące, może pozwala spojrzeć na pewne rzeczy z innej perspektywy. A drugą taką ważną częścią naszego projektu to jest modelowanie obejmujące i modele transportowe, i modele środowiskowe, zasilane badaniami jakościowymi i ilościowymi sondażami, które prowadziliśmy w naszym projekcie. Jeszcze one trwają, ale w dużej części są zakończone. I jak Państwo, może część z Państwa pamięta, na poprzednich warsztatach zaczynałam bardzo podobnym slajdem i tych niebieskich strzałek, które oznaczają, co mamy już zrobione, no bo jest w trakcie realizacji było znacznie mniej, więc będziemy dzisiaj mówić właśnie o tym, co udało nam się w międzyczasie zaobserwować i zrealizować, więc zaznaczam, że postęp jest i myślę, że będziemy mogli ostatecznymi wynikami, tymi właśnie strzałkami, które okalają nam cały ten proces takim kręgiem, podzielić się na kolejnych warsztatach, które też planujemy zrealizować w ciągu ostatnich miesięcy projektu, czyli w najbliższym roku. Przypomnę, że pierwsze nasze warsztaty odbyły się już ponad rok temu i na początku mówiliśmy o tych założeniach projektu, co chcemy zrobić, ale też mieliśmy wyniki badań jakościowych. Poprzednim razem mówiliśmy dużo o modelowaniu wyborów transportowych i o zbieraniu danych ilościowych, które te modele zasilają i mogą ubogacić. A dzisiaj chciałabym, żebyśmy się skupili na dwóch istotnych kwestiach związanych z pomiarem jakości powietrza, z wykorzystaniem czujników, które zamontowaliśmy, które stosujemy, a także o interwencjach, które były takim przyczynkiem do modelowania środowiskowego, które zostały przeprowadzone w otoczeniu tych trzech szkół projektowych. I planujemy jeszcze 2 warsztaty dla samorządowców. Już mogę powiedzieć, że kolejne odbędą się 13 września w Krakowie, więc
zapraszam już teraz wstępnie, będziemy jeszcze szczegółowo informować. I za rok, 20 marca, jeśli się nie mylę, planujemy ostatnie warsztaty dla samorządowców, takie, które już będą finalnie podsumować całość naszych badań i one będą na żywo w Warszawie i też na nie serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że będziemy mogli się na nich zobaczyć w licznym gronie. Myślę, że to będzie bardzo fajne podsumowanie tej naszej współpracy i dialogu i wreszcie będzie możliwość porozmawiania na żywo w taki też nieformalny sposób przy kawie. Dzisiaj będziemy mieć kilka prezentacji kluczowo związanych z pomiarami jakości powietrza, ale też hałasu. Jakość powietrza rozumiemy jako PM1, PM2,5, PM10, te pyły, te cząstki, a także stężenie dwutlenku azotu i ozonu. I my zainstalowaliśmy już 1,5 roku temu czujniki na budynku szkół. To są niskokosztowe czujniki, czyli one nie wymagają dużych zasobów, są stosunkowo tanie. Bardzo popularne też, coraz częściej są stosowane w różnych miejscach i mają też zastosowanie w badaniach naukowych. I te pomiary prowadzimy od 1,5 roku. Będziemy dzisiaj właśnie dzielić się wynikami, co z tych pomiarów wiemy, ale oprócz tego mamy też takie pasywne tubki, które bardzo precyzyjnie mierzą dwutlenek azotu i ten proces badań rozpoczęliśmy w listopadzie. On jeszcze potrwa do końca wakacji i na ten moment jeszcze nie mamy wyników, ale będziemy nimi weryfikować i walidować te pomiary z niskokosztowych czujników. Do tego od 1,5 roku mamy też bardzo dokładne wartości hałasu w naszych 3 szkołach projektowych, a także natężenie ruchu, które mierzymy kamerami Teleranu. Prowadziliśmy również obserwację ruchu drogowego i dzisiaj fokus będzie na tym hałasie, który jest często pomijany, jeśli mówimy o jakości powietrza. Bardzo często mówimy o jego zanieczyszczeniu, a ten hałas jest dla nas bardzo ważny i też mamy gościnię, która będzie o tym aspekcie jakości powietrza trochę więcej nam dzisiaj powie. I wydaje nam się to ważne, żeby tak całościowo rozumieć i podchodzić do jakości powietrza w mieście. Program na dzisiaj mamy, myślę, dosyć bogaty i intensywny. Będziemy się starać przestrzegać czasu, tak żeby osoby, które są zainteresowane tylko konkretną jedną sesją, mogły dołączyć właśnie na nią, choć oczywiście zapraszamy do udziału w całym warsztacie wszystkich. I bardzo nam zależy, żeby Państwo też zostali na tą sesję networkingową. Tam będzie taka mała niespodzianka, zaprzyjaźniony z nami projekt realizowany na Uniwersytecie Warszawskim, ale we współpracy z wieloma krajami unijnymi. Będziemy mogli posłuchać trochę o możliwościach współpracy między samorządami a fizykami atmosferycznymi. I tu z kolei jest szansa wykorzystania nie nisko, tylko wysokokosztowej, naprawdę bardzo zaawansowanej, superczułej aparatury badawczej. Więc też zapraszam, żeby Państwo zostali na tę sesję. No i też my będziemy do dyspozycji, bardzo chętnie porozmawiamy, jeżeli mają Państwo jakieś pomysły na przyszłość, jeśli chodzi o formułę czy zawartość warsztatów, to jesteśmy na to otwarci i jakiekolwiek inne pytania, pomysły zachęcamy do tego. Ale zaczniemy dzisiaj od, nazwaliśmy to wykładem, bo rzeczywiście mamy gościnię, która będzie mogła nam dużo nowych rzeczy przekazać, troszeczkę spoza tego, o czym zwykle tutaj rozmawiamy, takiego transportowego podejścia, bo jest z nami dzisiaj pani doktor Natalia Olszewska, ona jest lekarzem medycyny i zajmuje się hałasem właśnie w takim ujęciu medycznym, ale też o tym, jak urbanistyka i architektura wpływają na zdrowie
i zdrowie publiczne. To jest też dla nas, dla projektu ważne zagadnienie. My nie boimy się takiej interdyscyplinarności, łączymy różne dyscypliny i takie podejście z różnych perspektyw jest dla nas bardzo cenne i chcielibyśmy właśnie przedstawić dzięki prezentacji pani Natalii. Także pani doktor bardzo dziękujemy, że zgodziła się pani przyjąć zaproszenie i podzielić się z nami swoją wiedzą. Później będzie warsztat, to też techniczna informacja, który poprowadzą nasi partnerzy z Norwegii, Nuria i Amir. Ta część będzie w języku angielskim, ale mamy tłumaczenie na język polski, więc będzie to po prostu wymagało od Państwa nie będzie to wymagało od Państwa znajomości języka, wszystko będzie tłumaczone na żywo i to też będzie właśnie o pomiarach i hałasu, ale też innych parametrów jakości powietrza. Potem zrobimy krótką przerwę i zaczniemy część warsztatową, na której Magda, Marta i Wiktoria z Fundacji Na Miejscu opowiedzą o tych, jak te interwencje wokół szkół zostały przeprowadzone i troszeczkę o takiej metodologii naszych prac. No i na koniec zrobimy krótkie podsumowanie. Ja bym bardzo też miała taką prośbę, żeby Państwo dzisiaj na koniec warsztatów wypełnili taką ankietę ewaluacyjną. To jest dla nas bardzo cenne. Te informacje, które dostawaliśmy wcześniej, były bardzo pomocne w przygotowaniu programu. Także prosimy o nie i bardzo nam się taka informacja zwrotna przyda. Więc na czacie pojawi się link do ankiety w trakcie warsztatu. Uprzejmie proszę o jej wypełnienie. I tak jak zawsze dostaną Państwo za jakiś czas notatkę z podsumowaniem całego wydarzenia i ona trafi do Państwa skrzynek mailowych. I na koniec ta sesja networkingowa, o której już wspominałam. Będzie tam profesor Iwona Stachlewska z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, opowie o projekcie RI Urbans.